Cześć, tu Valencianistas z We Don't Care z Państwa 106. Zapraszam Was do obejrzenia wideo starcia w kanionie rezerwuaru z sojuszem w The Flying Dutchman, latający Holender z Państwa 23. Jest to ostatnie spotkanie rozegrane w barwach We Don't Care, ponieważ sojusz, w którym gram, przychodzi rebranding. Przy okazji, graczy grających w State of Survival ściągniętym z App Gallery zapraszam do komentarza poniżej. Znajduje się tam link z kuponem na 10 zł do użycia w zakupie z dowolnym pakietem w Waszej ulubionej grze. Walka w Reservoir Ride z The Flying Dutchman latającym Holendrem była kolejną walką, do której zaimplementowano Behemota, a z każdej takiej walki staramy się wyciągnąć wnioski, analizując już na chłodno nasze błędy i dobre posunięcia. Każdego dnia odkrywamy wzmocnienia i bonusy, na które wpływ ma nasza małpa. Przy okazji ciekawostka, o której warto wspomnieć: jeśli do słabszego gracza, który ustanowi raid, np. Plazma 7, dołączy gracz z bardzo silnym behemotem, np. Plazma 10, to behemot silniejszego joinera doda statystyk słabszemu graczowi, boostuje atak, obronę, zdrowie i zabójczość oddziałów. To bardzo ważna informacja, zwłaszcza przed zbliżającym się State vs State, gdzie w łatwy sposób będzie można zbudować dobre statystyki słabszym graczom, którzy będą mogli palić innych graczy, za których powyższy przykład Plazma 10 nie otrzymałby żadnych punktów przez zbyt dużą różnicę poziomów, max 3. Wracając do naszej bitwy w kanionie rezerwuaru, wymieniliśmy taktykę, wykorzystując wiedzę o behemotach i kilku graczy spuściliśmy ze smyczy. I trzeba przyznać, że było to ryzykowne, ale zarazem bardzo dobre posunięcie, ponieważ już po krótkim czasie kilkoro graczy latającego Holendra odpoczywało w bezpiecznej strefie. Strzałem w dziesiątkę były również ataki solo na budynek pełen wrogich żołnierzy. Okazuje się, że dobrze zbudowany gracz jest w stanie sam przejąć budynek, co doświadczyliśmy właśnie w zeszłym tygodniu. Spróbowaliśmy i to faktycznie działa. Jeśli budynek nie jest otoczony przez graczy, którzy co chwilę dosyłają oddziały, to jeden lub dwóch graczy może w krótkim czasie zrobić to, co zazwyczaj robią rajdy. To spotkanie Reservoir Ride było pełne niespodzianek, testów i zwrotów akcji. Spotkanie nie było jednostronne i mimo naszej przewagi punktowej cały czas czuliśmy oddech latającego Holendra na naszych plecach. Musieliśmy starać się tym mocniej, ponieważ graliśmy w 27 przeciwko pełnej 30-osobowej drużynie rywala. Na szczęście zamiast załamywać ręce, że brakuje nam 18 marszów, czyli 6 marszów razy 3 graczy, zwarliśmy się jeszcze bardziej i staraliśmy się nie odpuścić żadnego budynku. Jak zawsze w czasie Reservoir Ride największą radość miałem na farmach wodnych, gdzie zabawa trwa aż do ostatniego żołnierza. Tym razem przez większość czasu walczyliśmy 2 na 3, co nie jest zbyt często spotykane wśród drużyn, które mają braki kadrowe. Ale na szczęście zdolność szybkiej adaptacji nowych warunków ćwiczymy bardzo często, a dodatkowo codziennie jesteśmy w stanie poprawić naszą ilość dostępnych zaawansowanych teleportów. To wszystko sprawia, że ta jednogodzinna walka była ciekawa, ale też bardzo wyczerpująca, zarówno jeżeli chodzi o zasoby poszczególnych graczy, jak i zdolność do ciągłego naciskania palcami po całym ekranie telefonu. Nie ukrywam, że wielką frajdę sprawia mi możliwość oglądania zmiany kolorów na mapce rezerwuaru. To pokazuje, jak dynamiczne jest to wydarzenie oraz jak wiele dzieje się w krótkim czasie. Być może następne wideo będzie wyglądało tylko w ten sposób. Co o tym myślisz? Wolisz oglądać walkę z perspektywy gry jednego gracza, czy bardziej interesowałoby Ciebie, co dzieje się na całej mapie, wraz ze zmianami kolorów i dynamicznym zbliżeniem w miejscach, gdzie zmienił się kolor? Czy jest to w ogóle możliwe do wykonania? Żegnam się z Wami jako gracz We Don't Care. Niedługo będę w nowych barwach. Do usłyszenia. Cześć.